Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW X3. Pierwsza generacja BMW X3 została zaprezentowana w 2003 roku i miała kodowe oznaczenie E83 oraz była produkowana do 2010 roku. Kolejna, druga generacja, to było F25 i było produkowane w latach 2010-2017, a trzecia generacja to już G01, która była dostępna w latach 2017-2024. Czyli co 7 lat była nowa generacja i teraz dochodzimy do roku 2024 i czwartej generacji, czyli G45. G45, czyli generacji, która od razu rzuca się w oczy wielkim świecącym grillem. Od razu dodam, że świecący grill to opcja, a także nawet jak ją macie, to można to wyłączyć. I to, co mi się podoba w tym grillu, to bardzo ładnie wbudowane radary. Tak powinno być zawsze. No dobra, ale nowe X3 to nie tylko wielki grill, ale i zupełnie inne światła, jak i cały przód jest inny. Ale czy ładniejszy? No to już Wam zostawiam do oceny. Dodam tylko, że na żywo jest nieco lepiej niż na zdjęciach czy filmie i mi osobiście auto zaczyna się podobać, chociaż wciąż nie jestem fanem tych wielkich grilli jak u Bobra, Świnki czy tam u Nutri. Ale w dużych SUV-ach to aż tak nie razi jak w serii 3 czy 4. To, co za to razi, to tył ze zderzakiem, jakby X3 miało być elektryczne, bo ma ukryte wydechy. Na szczęście mocniejsza benzyna ma już wydechy odkryte, ale tu w testowanym egzemplarzu z pakietem M są one ukryte. A co ciekawe, to auto naprawdę ładnie brzmi, ale o tym będzie później. Odmiana bez M pakietu też ma ukryte wydechy, ale nie ma takich wypustek, więc aż tak to nie razi. Z tym, że odmiana bez M pakietu jest taka mocno bez wyrazu. Tylne światła również są znacznie inne niż w poprzedniej generacji, zresztą tak naprawdę jak cały samochód. No dobra, od profilu widać podobieństwa, ale przód i tył jest zupełnie inny. I co ważne, X3 jest inna niż X1 czy X5, a to jest duży plus. Minus za światło wsteczne, które jest bardzo nisko. Moim zdaniem to powinno być w głównych lampach na górze. Nowe BMW X3 też nieco urosło, ale na szczęście nie za dużo. Długość X3 to 4,75 m, wysokość to 1,66 m, a szerokość 1,92 m. Rozstaw osi to 2,86 m, a prześwit 21 cm. Czyli nowa X3 jest o 5 cm dłuższa, 1 cm niższa oraz 3 cm szersza. Rozstaw osi jest niemal taki sam, a prześwit większy o 1 cm. A nieco większa długość oznacza nieco większy bagażnik, który ma teraz 570 litrów, czyli o 20 litrów więcej niż w poprzedniku. Co ciekawe, pojemność po złożeniu oparć to teraz 1700, a było 1600 litrów, więc tutaj jest spora poprawa. Bagażnik ma drugie dno, gdzie jest dodatkowy spory schowek, miejsce na przykład dodatkową siatkę, czy zestaw naprawczy i klucze. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy, czy gniazdo pod zapalniczkę, a także z tego poziomu złożymy tylne oparcia, tylko trzeba mieć długie ręce. Po złożeniu jest płaska podłoga. To, co jednak mnie zdziwiło, to kanapa z tyłu nie jest ani przesuwna, ani nie ma regulacji oparcia, a przecież takie udogodnienia są w mniejszym modelu X1. Słabo. Oczekiwałbym od X3 też takiej praktyczności. W X3 nadal jest wystarczająco miejsca, ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę miejsca, a warto dodać, że mam szklany dach, który zabiera nieco przestrzeni na łysinę. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy z oddzielną strefą klimatyzacji, 2 złącza USB typu C oraz nieco wyższy tunel środkowy. To, co mi się nie podoba, to słaba jakość plastiku na klamkach, jak i same klamki, które są mało wygodne. Wygodne za to są wciąż fotele. I to zarówno te z tyłu, jak i z przodu. Fotel z przodu jest regulowany elektrycznie, a kierownica manualnie. I w X3 wciąż można siedzieć stosunkowo nisko jak na SUV-a, co akurat ja bardzo lubię. W takim razie pora na deskę rozdzielczą, bo tutaj jest jeszcze więcej zmian niż na zewnątrz. Tutaj też od razu widać nawiązania do innych modeli i do mody, czy tam choroby, jaka ostatnio panuje w motoryzacji, czyli tabletoza. Tabletoza, czyli połączenie 2 tabletów w jeden, gdzie jeden jest od cyfrowych zegarów, a drugi od multimediów. Mi takie rozwiązanie bardzo się nie podoba i zdecydowanie wolałem poprzedni układ, mimo iż tam sterczał tablet na szczycie. Ale tam przynajmniej były fizyczne przyciski od klimatyzacji, a tutaj wszystko jest już dotykowe. Co więcej, w nowym X3 kierownica jest dwuramienna i to też moim zdaniem kompletnie nie pasuje. Na szczęście w M pakiecie jest trójramienna, dużo ładniejsza kierownica.
No i dochodzimy do zegarów cyfrowych, czyli czegoś, co od dawna krytykuję w BMW, bo moim zdaniem są po prostu zbyt komputerowe czy tam cyfrowe. Chodzi mi o te wyszukane motywy, jak z gry komputerowej, gdzie przydałby się właśnie wybór, czyli zarówno takie komputerowe, jak i jakieś takie klasyczne, okrągłe. Konkurencja tak potrafi mieć, ale w BMW niestety tak nie ma. To, co trzeba przyznać, to wszystko działa super płynnie i jakość wyświetlanych grafik jest bardzo dobra. Mamy też bardzo rozbudowany wyświetlacz przezierny, czyli head-up. Menu główne pracuje też oczywiście na nowej wersji iDrive, czyli tak naprawdę kółko od iDrive już praktycznie nie jest potrzebne. To znaczy, wszystko nim nadal możemy obsługiwać, ale system jest tak napisany, że dużo wygodniej jest obsługiwać go palcem po ekranie. I tu ponownie, wszystko działa naprawdę szybko i ładnie, jedynie to menu z ikonkami jest moim zdaniem zbyt skomplikowane i trzeba długo się uczyć. Nowością, jaką pewnie zauważyliście, są światełka. Tak jest, w BMW też zaczyna się robić jak w dyskotece i możemy sobie włączyć coraz więcej list świetnych, tak zwanego oświetlenia nastrojowego. Mamy oczywiście mnóstwo kolorów, a także i potrafią one ostrzegać, na przykład przed zbliżającym się pojazdem, czy w tym wypadku biegnącym Łukaszem z kanału Jazdy Próbne. Świecą też na czerwono, jak włączymy światła awaryjne. Oczywiście też natężenie świecenia można zmniejszyć, a także i w ogóle te kolory wyłączyć. Sprawdźmy więc materiały i spasowanie. Spasowanie jest niezłe, chociaż ekran jakieś tam dźwięki wydaje, ale podczas jazdy jest cisza. Miło, że nie ma piano black, ale po pierwsze, taki dziwny, świecący i palcujący się element z znaczkiem M koło miejsca napoje. Zupełnie nie wiem po co jest i swoją drogą dość łatwo można go zdjąć. Ale najgorszy jest ten plastik na bokach i to zarówno na drzwiach, jak i na tej niewygodnej klamce. Naprawdę, bardzo tani, brzydki plastik. Swoją drogą, jak widzicie, sterowanie od nawiewów tych bocznych jest teraz przy tej klamce, tak samo jak tutaj znalazło się miejsce do ryglowania drzwi czy pamięci fotela. Pewnie też zwróciliście uwagę, ale auta nie otwierałem klasycznie kluczykiem, tylko elektronicznym kluczykiem wgranym w telefon. Oczywiście, zwykły kluczyk nadal jest, ale my możemy też wgrać sobie kluczyk na telefon. I to już testowałem przy okazji innego BMW i muszę przyznać, że jest to całkiem wygodne. Wcale nie trzeba klikać, tak jak ja na ekranie, tylko normalnie podchodzimy do auta, telefon możemy sobie włożyć tam, gdzie lubimy i auto samo się otworzy, jak do niego podejdziemy i złapiemy za klamkę. Ale tak naprawdę testowałem z telefonu tylko po to, żeby przetestować inną funkcję, jaką jest parkowanie i wyjeżdżanie z miejsca za pomocą telefonu. Dlatego też zaparkowałem na dość trudnym do wyjechania miejscu parkingowym w garażu podziemnym i zrobiłem test. BMW zdało go za pierwszym razem, ale nie powiem, nie miałem zaufania i myślałem, że uderzy w filar, a potem w drugie auto. Na szczęście stresowałem się tylko ja. To teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską póki co w ofercie są 4 wersje silnikowe, wszystkie z automatem i wszystkie z napędem na 4 koła. Ofertę otwiera 4-cylindrowy silnik 2.0 turbo benzynowy o mocy 208 koni. Dalej mamy również 4 cylindry, 2 litry, też turbo, ale diesel o mocy 197 koni oraz hybrydę PHEV opartą też o 2 litry turbo benzynę, 4 cylindry, która ma łącznie 299 koni. Na szczycie jest nowość, czyli M50, który zastępuje wersję M40i. Jest to benzynowe, 6-cylindrowe 3.0 turbo z jedną turbiną, które generują aż 398 koni. To, czego brakuje jeszcze w ofercie, to 6-cylindrowego diesla oraz modelu X3M. Diesel będzie na 100% w ofercie, a o nowej X3M jeszcze oficjalnie nic nie powiedziano, ale z tego co wiem, też będzie. To, co się również zmieniło, to nazewnictwo benzynowych wersji, z których zniknęła teraz literka i z nazwy. Czyli na przykład wcześniej było BMW X3 xDrive 20i,
A teraz jest X3 20 xDrive. Tak samo było BMW X3 M40i, a teraz jest BMW X3 M50 xDrive. Ja wiem, że szczegół, ale jednak jest. I nie wiem, dlaczego tak zrobiono. Przy dieslu nadal jest literka D, tak samo jak i przy hybrydzie jest literka E. Ja do testów wziąłem właśnie podstawową benzynę, czyli 20 xDrive, czyli 2 litry benzyna turbo 4 cylindry wspomagane miękką hybrydą. Tak ten silnik brzmi. Nic nadzwyczajnego, chociaż już tutaj słychać, że silnik pracuje naprawdę cicho i kulturalnie. W kabinie, manewrując na przykład po parkingu, ma się wrażenie, jakby się jechało elektrykiem. Jest tak cicho. A to jest zasługą kultury pracy silnika, ale i niezłego wyciszenia. Chociaż przy 140 no już lekko szumiały mi lusterka. Dobra, ale to co mnie bardziej zdziwiło, to brzmienie wydechu. Najpierw start na zimno. Teraz lekkie przygazówki. No kurczę, to brzmi lepiej niż X7 M60i, czyli ta z V8. Jestem w małym szoku. Szkoda tylko, że w kabinie jest dźwięk podbijany z głośników, ale na szczęście da się to wyłączyć i bardzo dobrze, bo w sport jest bardzo sztucznie. X3 z tym silnikiem powinna robić setkę w 7,8 sekundy, czyli o 0,6 sekund szybciej niż poprzednia generacja, też z silnikiem 20i. Z tym, że poprzednik miał 300 Nm, a nie 310 oraz miał o 13 koni mniej. W nowej X3 miękka hybryda ma też 18 koni, a w poprzedniku miała 11. Dobra, ale pora na test przyspieszenia. Wynik to 8 sekund, czyli o 0,2 sekundy gorzej niż deklaruje producent. Zrobiłem też pomiar przyspieszenia w najwolniejszym trybie Efficiency i z włączoną trakcją i wtedy wynik to 9,2 sekundy. Nie są to oszałamiające wyniki, ale 8 sekund z miejsca w SUV-ie to w zupełności wystarczy. Szkoda tylko, że skrzynia ma zwłokę i tak naprawdę jak nie chcemy jej mieć, to musimy jechać w trybie sport skrzyni albo sport samochodu. Chociaż jest jeszcze jeden trik, czyli tryb boost. Czyli po pociągnięciu i przytrzymaniu przez chwilę lewej łopatki mamy przez 10 sekund auto uzbrojone w tryb ataku, czyli możliwie najniższy bieg i jak najlepsze osiągi. Ale jednak kupując wersję 20i, czy tam 20, nie oczekuje się super osiągów. Bardziej patrzymy na komfort i zużycie paliwa. Zacznę od tego drugiego. Tak jak mówiłem, auto jest wyposażone w miękką hybrydę, która wspomaga nam ruszanie ze świateł i zastępuje rozrusznik. A to pozwala w mieście oszczędzić nieco paliwa i faktycznie to się sprawdza. Autem przy odpowiednim operowaniu gazem da się zrobić wyniki poniżej 8 litrów, co uważam za bardzo dobry wynik. Równie dobrze, a nawet i lepiej jest na trasie, gdzie przy 120 jest około 7 litrów, a przy 140 około 8. To uważam za bardzo dobre wyniki. Bak paliwa ma 65 litrów, czyli tyle ile w poprzedniku. Swoją drogą, nowe X320 waży 1855 kg, a poprzednik ważył 1800. Klasycznie, jest coraz ciężej. Ale nie czuć tego podczas jazdy. X3 nadal prowadzi się bardzo dobrze i co ważne, bardzo pewnie i to przy wyższych prędkościach. Jako że auto testowałem na terenach Austrii oraz Niemiec, to nie mogłem sobie odmówić jazdy ponad 140 na godzinę i auto zachowywało się super stabilnie. Brawo! No i układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, tak jak lubię i tak jak nas zawsze przyzwyczajało BMW. Jest też w miarę komfortowe, ale nie przesadnie, czyli nie jest to taka kanapa pływająca.
Ja też miałem pakiet M z większym kołem o rozmiarze 19 cali, więc pewnie na 18 jest nieco bardziej komfortowo. Jak się też pewnie domyślacie, jest też nieco drożej. Podstawowe BMW X3 20 xDrive kosztuje 250 000 złotych, a diesel 20D to już 260 000, a znowu hybryda 30e to 280 000 złotych. Najdroższa jest wersja M50 xDrive, która kosztuje 365 000 złotych. Testowany egzemplarz nie kosztował oczywiście 250 000, a około 320 000 złotych. Czyli nowa generacja jest droższa od poprzedniej o 11 000 złotych dla odmian 20 i o 14 000 złotych dla odmiany M50. Ale znowu jest też o 6 000 złotych tańsza dla odmiany 30e. Nowe BMW X3 jest zupełnie nowym autem, jeśli chodzi o stylistykę i czuć tu ducha nowych, kontrowersyjnych BMW. Nowych BMW, dla których największy rynek to Chiny, stąd też pewnie mają taką stylistykę, chociaż akurat dla X3 główny klient to od zawsze jest USA. Swoją drogą na Chiny X3 będzie miała wersję przedłużoną. I pod tą kontrowersyjną stylistyką kryje się stare, dobre X3, czyli tak samo dobrze jeździ, jest jeszcze szybsze, jeszcze pakowniejsze i jeszcze ekonomiczniejsze. Z minusów to niestety część plastików w kabinie nie przystoi klasie premium, no i ta stylistyka no pewnie nie każdemu przypadnie do gustu. Cześć!